Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich przyjaciół Drgawka powstało w 2013 roku. Siedzibę dla swych działań znalazło w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Leszczyńskiego 23. Chorzy na padaczkę spotykają się z nieprzychylną postawą społeczeństwa, dotyka ich niezrozumienie i izolacja. Dlatego też podejmują działania mające zapobiegać ich dyskryminacji. Grupa ludzi aktywnych utworzyła zarząd stowarzyszenia, określając jego cele oraz zakres działań. W Lubelskim Stowarzyszeniu Osób Chorych na Padaczkę i ich przyjaciół Drgawka funkcjonuje, można by powiedzieć, już 2 lata. W czerwcu będzie 2 lata. Bo nasze stowarzyszenie właśnie powstało, zostało zarejestrowane 10 czerwca 2013 roku. Padaczka, nazywana też epilepsją, to choroba neurologiczna. W Polsce choruje na nią około 400 000 osób. Przyczyny jej występowania są różne, zarówno wrodzone, jak i nabyte, ale w większości przypadków są nieznane. Schorzenie jest wywołane zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu, czego efektem są niekontrolowane wyładowania komórek nerwowych. Stan ten prowadzi do wystąpienia różnych form napadów. W społeczeństwie kojarzone są one głównie z drgawkami mogącymi doprowadzić do upadku i utraty przytomności. Lecz może to być również uczucie drętwienia, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu lub krótkie wyłączenie świadomości. Przede wszystkim skupiamy osoby niepełnosprawne, chore na padaczkę, ale nie tylko. Właśnie rozszerzyliśmy działalność na przyjmowanie osób z innymi też chorobami, ale oczywiście podstawowy nacisk jest na osoby chore na padaczkę. Chcemy im pomóc w codziennym życiu. Kierujemy ich do lekarzy, specjalistów, pomagamy znaleźć miejsce pracy, jeśli jest to możliwe. Stowarzyszenie wspiera integrację chorych na padaczkę z ogółem społeczeństwa, przeciwdziałając ich dyskryminacji i wykluczeniu. Integruje ludzi chorych, umożliwiając rozwój działań samopomocowych, niosących wsparcie psychiczne, materialne i merytoryczne w zmaganiach z chorobą. Prowadzone są również liczne działania sprzyjające budowaniu pozytywnego wizerunku osób chorych poprzez promowanie ich osiągnięć, pasji i dorobku artystycznego. Członków stowarzyszenia cechuje duża aktywność i chęć podejmowania działań, dlatego też w swym dorobku mają cyklicznie organizowane konkursy adresowane do ogółu społeczeństwa. Konkurs poetycki, którego tematem jest człowiek i jego niepełnosprawność, stanowi inspirację do uwrażliwienia na problematykę ludzi chorych. 14 lutego 2015 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się gala wręczenia nagród ostatniej edycji konkursu. Konkurs Przyjazny Urzędnik oraz Przyjazny Pracownik Służby Zdrowia to forma aktywizacji środowiska osób chorych, którzy tą drogą mogą wyróżnić osoby szczególnie życzliwe i zaangażowane w pomoc innym. Konkurs promuje postawy nacechowane cierpliwością, zrozumieniem i merytoryczną wiedzą. Ta forma działań przyczynia się do wzajemnego poznania i integracji chorych na padaczkę z ogółem społeczeństwa. Ich problemy zostały dostrzeżone, lecz również oni potrafią dostrzec i uhonorować innych. Od wielu lat na krakowskim przedmieściu przy ratuszu, o czym władze miasta wiedzą, rozdajemy ulotki i szkolimy, jak udzielać pierwszej pomocy. Wobec niskiej wiedzy społeczeństwa na temat padaczki, członkowie stowarzyszenia podejmują działania propagujące informacje o chorobie i niesieniu pomocy w napadzie padaczkowym. W ramach akcji Zauważ mnie w centrum Lublina rozdawano informatory o udzielaniu pierwszej pomocy, organizowano spotkania w szkołach, wystąpienia w mediach i w prasie. Ponadto stowarzyszenie wspiera chorych w staraniach o dostęp do nowoczesnego leczenia, reprezentuje interesy członków wobec władz samorządowych oraz prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną na temat choroby i problemów z nią związanych, a także udzielania pierwszej pomocy w przypadku ataku. Wsparcie chorego na padaczkę powstaje w oparciu o pozytywne doświadczenie innych chorych, którym skuteczne leczenie pozwala sprawnie realizować zadania życiowe i jest najlepszą metodą rehabilitacji. Dlatego też członkowie stowarzyszenia spotykają się regularnie, organizują również uroczystości okolicznościowe, wycieczki i imprezy kulturalne oraz turnusy rehabilitacyjne.
Szczególne znaczenie ma wsparcie psychologa i lekarza specjalisty, które organizowane przez stowarzyszenie w postaci warsztatów, porad i konsultacji jest ważną formą pomocy. Ja bym ogromnie chciała, jeśli ktokolwiek siedzi w domu, jest chory na padaczkę, a niekoniecznie, też z inną niepełnosprawnością. Zapraszam ogromnie, z całego serca.